Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakup korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na Enewie. Dzień dobry, witam serdecznie szanownych widzów, a właściwie to ja. Witam i zapraszam na dzisiejszy specjalny odcinek z Crusader Kings 3, gdzie spróbujemy uratować Królestwo Jerozolimy. Król Badwind trendowaty kontra Saladyn w jednym z najbardziej ikonicznych pojedynków średniowiecznej Europy, a właściwie krucjatowych wątków. Także pakować wszystko, co macie tam pod ręką, ruszamy na Cruciate Deus Vult, jak to mawiali, aby ratować Królestwo Niebieskie w Ziemi Świętej. Zanim jednak zaczniemy, klasycznie łapek w górę, soczysty komentarz dla statystyk YouTube'owych. Zapraszam na dwa pozostałe kanały YouTube'owe, na Twitcha, również zapraszam na naszego Discorda, a również polecam. Nowa rozgrywka, start 1178. Królestwo Jerozolimy. Król Baldwin IV trendowaty. Tu obok znajduje się potężna dynastia Ajubidów z samym Saladynem na czele. Naszym zadaniem będzie obrona Jerozolimy, pokonanie Saladyna w polu, to jest główny achievek, żeby jako król Badwin pokonać Saladyna w bitwie. No i oczywiście nie tylko uratowanie Jerozolimy, ale również rozprzestrzenie Królestwa Niebieskiego na okoliczne ziemie. Także zapraszam bardzo serdecznie na specjalny odcinek z Crusader Kings 3. A sytuacja 1 października 1178 nie rysowała się w kolorowych barwach dla naszego szanownego króla Badwida IV, trendowatego z Jerozolimy, z dynastii Anżu. Co prawda państwo krzyżowców trzyma spory kawał ziemi na terenach Ziemi Świętej, jednak w porównaniu do potęgi Ajubidów są to niewielkie siły. Co gorsze, nasi krzyżowcy nie mogą liczyć na zbyt duże wsparcie nikogo, ani Cesarstwo Bizantyjskie raczej nam nie wspomoże, a ruch krucjatowy raczej przygasł i musimy czekać na kaprys papieżoka, czy być może zawezwie do krucjaty. Raczej większego wpływu na to nie mamy, więc jesteśmy tu sami i sami musimy zrobić endzigową Jerozolimę, aby pokonać Saladyna. Nasz król, poza tym, że jest oczywiście trendowaty i ma porąbane kary do wszystkiego, a przede wszystkim do zdrowia, jest świętym wojownikiem, wykwalifikowanym taktykiem, postacią cnotliwą, pracowitą oraz odważną. Nie posiada małżonki, natomiast posiada dwie siostry. Starszą Sybillę, która ewentualnie będzie dziedziczyć, oraz młodszą królewnę Izabelę, która jest w sumie naszą jedyną furtką na znalezienie potężnego sojusznika. Może siostra króla Baldwina nie będzie zadowolona, ale nasza 7-letnia Izabela zostanie przyrzeczona 23-letniemu etiopskiemu księciu z Alodi, wyznający ryt koptyjski. To będzie cenny sojusz na południowej flance dynastii Ajubidów. Niezmiernie cieszy mnie, że nasz trendowaty król styl życia poświęcił na walkę, do której ma niesamowite debuffy z powodu swojej choroby. Dlatego może osobiście walczyć mieczorem nie będzie, ale może się skupić na strategii i dowodzeniu siłami. Najgorsze jest jednak to, że nasze Królestwo Jerozolimy nie posiada zawieszenia broni, rozejmu z Ajubidami i wojna może wybuchnąć w każdej chwili. Także musimy się streszczać, ale zanim jeszcze wojna, to szybkie sprawy administracyjne. Zwiększymy autorytet koronny naszego króla Baldwina. Zatrudnimy najlepszego medyka, jakiego można by znaleźć. Myślę, że żadna z lokalnych postaci się nie nadaje, także król Baldwin roześle gońców po całym świecie, aby znaleźli medyka, może być nawet z Tybetu, który wyleczy, nie wiem, tybetańskimi tableteczkami naszego króla Baldwina IV. Także pora na poszukiwanie odpowiedniego medyka. Sztandar rodu Anżu będzie dumnie powiewał nad salą tronową króla Baldwina. No, ładnie marmurowe, trochę pusto, brak artefaktów, ale ładnie, powodzi się w tej Jerozolimie i to nawet się powodzi, bo nie dość, że 400 szekli w skarbcu, to jeszcze 21 dochodu. Co więcej, armia zawodowa, zbrojni w postaci dużej liczby kuszników, 5 regimentów, troszeczkę trebuszy, ciężko zbrojnych piechurów i pikinierów. Od razu król Baldwin wyda również rozkaz, aby zwiększyć pułki ciężkozbrojnej piechoty oraz pułk pikinierów na większy poziom. Doskonała wiadomość, etiopski książę zgodził się poślubić jerozolimską księżniczkę.
Medyk prosto z Burgundii. Burgundzki medyk za 135 szekli przybywa do Królestwa Jerozolimy, zadłużając totalnie nasz czas na leczenie. Niechaj medyk robi to, co jest konieczne, a my szykujemy się do wojny naszą Jerozolimą. Złagodzenie objawów choroby na 5 lat. Ogromna premia do zdrowia. Doskonała wiadomość. Zwołana narada wojenna w Egipcie debatuje na temat wzmocnieniem granic z Egiptem. Ryzyko wojny jest nieustanne, ciąży nad nami wszystkimi. Zwiększa garnizony w przygranicznych fortach. Co to za Hodor tam z tyłu stoi? Hodor na dworze Jerozolimy. Narada wojenna trwa i nasi rycerze już nie mogą się doczekać wyprawy. Emocje niestety biorą górę i zaczynają się pierwsze niesnaski pomiędzy poszczególnymi rycerzami przybyłymi świeżo z Europy na krucjatę. Dłużej czekać nie możemy. Król Badwin na początku kwietnia 1179 roku ogłasza prewencyjną świętą wojnę z Saladynem. Nowy slogan: Kair w 3 dni, kolejna krucjata się zaczyna. Będzie to święta wojna o Damaszek. Zobaczymy, czy europejska armia Jerozolimy, wspierana przez etiopskich sojuszników i zakony krzyżowe, które znajdują się na terenach królestwa, wystarczą, aby pokonać hordy niewiernych. Wielka wojna święta o Damaszek. Król Baldwin kontra Saladyn właśnie się zaczyna. Wielka wojna naszych czasów. Król Baldwin osobiście poprowadzi armię do zwycięstwa nad Saladynem. Od razu zostaną również wezwane do pomocy zakony rycerskie, przede wszystkim szpitalnicy pod wodzą wielkiego mistrza Rogera. Oraz zostaną zawezwani wszyscy sojusznicy. No, dużo tych sojuszników nie będzie, przede wszystkim książę etiopski z Alodi, który, mam nadzieję, będzie kąsał południowe ziemie Ajubidów. Król Baldwin, wierząc w szybką doktrynę średniowiecznej wojny mobilnej, nie chcąc stracić czasu na obleganie poszczególnych zamków, od razu wkroczył na tereny Emiratu Damaszku. Zostawia część sił. Rany, ale tutaj trzeba duże siły na oblężenie trzymać. No dobra, ale mimo wszystko postanowi jak najwięcej twierdz wroga oblegać, zanim przyjdą większe siły nieprzyjaciela. W sumie to armia Jerozolimy jest na tyle potężna, że może jedną jakąś przygraniczną twierdzuchę trzymać w oblężeniu. To nie za dobra wiadomość. A bo ten Hodor przybył na wezwanie Jerozolimy! Deus Vult! Hodor będzie walczył za naszą sprawę. Somalijski Hodor zostanie rycerzem księstwa niebieskiego, znaczy Królestwa Niebieskiego. No hit, proszę państwa. Hit! No jaki znowu łogień szatana? Gdzie? A, tutaj, dobra. Już myślałem, że jakaś epidemia w Jerozolimie wybuchła. Na szczęście tylko Byzancjum zdradzieckie, które zamiast pomagać, zwasalizowało drugie z krucjatowych państwek, czyli księstwa Antiochii. I zamiast nam pomagać, to tylko rozkradli ziemię wyzwolone przez krzyżowców. No, to ten Tegen. Rozjuszyliśmy Saladyna. Saladin się rozsierdził. 14 000 wojsk saraceńskich właśnie przekracza południową granicę Królestwa Jerozolimy. Jakbyśmy zdążyli zdobyć ten zamek, zanim ta armia nas zaatakuje, byłoby wybornie. Ale Saladin chyba bezpośrednio idzie na... on zmierza na północ, żeby połączyć się z 2500 armią stacjonującą w Libanie. Dobrze, my dzięki temu zdobędziemy na szybko zamczysko. Świetnie, zamek w Amanie zdobyty, a wojska Saladyna rozrzuciły się po Libanie i prowadzą nieefektywne oblężenia, tracąc obecnie żołnierzy na atryszyn, na wyniszczeniu. Także mądry król Baldwin na razie poczeka, aż wrogie wojska się wykrwawią na oblężeniu, a potem uderzy. Swoją drogą król Baldwin zgodnie z... W ogóle tak on wygląda bez maski w wyniku trądu oszpecony. Założy kumańską maskę, tak jest. Baszbaszowa kumańska maska myślę, że lepiej będzie pasować królowi Baldwinowi. Wojska jerozolimskie zbierają się na południe od Sydonu. Jeszcze przyszło wsparcie z Jerozolimy oraz etiopski książę dołączył. No i teraz połączone armie uderzą na
na Bejrut, na oblegającą armię oponenta. Zobaczymy, czy armia krucjatowa zwycięży w wielkiej bitwie pod Bejrutem. Król Baldwin kontra Saladyn. Wielka bitwa naszych czasów. Bitwa o wszystko, a Saladyna tu nie ma. Saladyna niestety tu nie ma, ale nasza elitarna armia mierzy się z wojskami nieprzyjaciół. Gdzie jest Saladyn? Czyżby Saladyn czmychnął? Wrogie wojska zostały rozbite i to była de facto owocna bitwa. 1/3 armii wojsk saraceńskich poległa, a krzyżowcy stracili raptem 530. Kolejna bitwa w okolicach Jerozolimy. Szkoda, że Saladyn osobiście nie stawił się na polu bitwy. Chowa się za babskimi spódnicami w Kairze. Nie no, wojska Jerozolimy, wspierane przez etiopskich sojuszników, masakrują dosłownie wojska oponenta. Ale tu jeszcze szekli na tej wojnie można zarobić. Emir pojmany. Szejk Bahasza Haszel również został pojmany. 150 szekli za oponenta. No i nasz król Baldwin w kumańskiej baszbaszowej masce odblokował punkt walki. Papież jeszcze raz wspomoże. Może krucjaty nie będzie, ale 500 szekli prosto z Rzymu trafi do Jerozolimy na potrzeby wojenne. 973 szekla. Toż to Jerozolimę można rozbudować. Krucjatowy Enzig Enzigiem, ale później koronne same się nie postawią. Nastawienie na piechotę ciężką. Jerozolima, Królestwo Niebieskie stoi ciężką piechotą Jerozolimę jako trzon armii. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Jerozolima i Królestwo Niebieskie przetrwa. Plaga egipska dotknęła Ajubidów wzdłuż delty Nilu, jakaś zaraza się rozprzestrzenia. Może sam sułtan padnie na zarazę. Postać sprytna, zdobywca, mujahedin. Twój dziedzic zachorował. Dobra wiadomość. Oblężenie Ejatu zakończone sukcesem. Teraz pora uratować zamek na wybrzeżu oblegany przez armię Saladyna, który teraz po odwrocie i uzupełnieniu sił znowu stanowi potężne zagrożenie. Król Baldwin, trendowaty, sprytnie prowadzi działania wojenne, cały czas rotując gdzieś w okolicach swojego terytorium, aby odnawiać zaopatrzenia armii, cały czas uzupełniać straty osobowe w żołnierzach, którzy polegli w czasie oblężeń oraz atryszyn. No i zdobywa na razie tylko przygraniczne forty. Także dochodzi do kolejnej, chyba trzeciej już wielkiej bitwy naszych czasów. Widzę, że czy to była rzeź? Tak, pierwsza rzeź tej wojny. Ponad 4000 saraceńskich wojsk poległo. Proszę bardzo, bitwa kończy się nie dość, że znaczącym zwycięstwem, to jeszcze wojska Jerozolimy przejęły sztandar wojenny wroga. Mój panie, natrafiliśmy na sztandar wroga, gdy sprzątaliśmy pole bitwy. Pomyśleliśmy, że szkoda byłoby go zostawić, może chciałbyś go zatrzymać jako trofeum. Król Baldwin z Jerozolimy otrzymuje chorągwię wojenną Egiptu. Wspaniały dodatek do kolekcji Królestwa Niebieskiego. Pokaż tą chorągiew wojenną Egiptu. Aha, to jest taki żółty ręcznik. No dobra, no powiesimy tu ten żółty ręcznik, niech będzie. Oho, lipiec 82 i Saladyn w końcu osobiście pojawił się na polu bitwy, dowodząc nową elitarną jakąś armią wojsk Ajubidów. Baldwin tymczasem oblega zamek w Bursie. A wojska egipskie prawdopodobnie rozpoczynają oblężenie Al-Karaku, więc mamy wyścig na oblężenia, który prawdopodobnie wygrają wojska egipskie, także król Baldwin, znany ze swojego zmysłu strategicznego, woli stoczyć bitwę. Oho, będzie bitwa o Karak, bitwa pod Karakiem. Król Baldwin osobiście mierzy się z wojskami Saladyna. Tak jest, osobiście Saladyn dowodzi armią Ajubidów. Siły będą wyrównane 10 000 na 10 000. Co prawda rycerze Jerozolimy posiadają więcej rycerzy biorących udział w tym starciu, jednak elitarne wojska są kontrowane przez Mubarizinów, elitarny oddział wojsk Ajubidów. Zobaczymy, czy to wystarczy, aby mimo wszystko Królestwo Niebieskie zwyciężyło w bitwie pod Karakiem i król Baldwin pokonuje Saladyna pod Karakiem 12 listopada 82 roku. Kolejna bitwa pod Bejrutem. Niestety Trypolis upadł i dojdzie teraz bitwy pod Bejrutem. Znowu Saladyn mierzy się z Baldwinem, znowu wyrównane siły.
Dojdzie do zwycięstwa, jednak Trypolis upadł. Wróg zdobył pierwszą z jerozolimskich fortec. Te oblężenia trwają za długo. Rozsierdzony Baldwin znajął wszystkie możliwe regimenty trebuszy. Będziemy ciskać czym się da w armię oponenta, znaczy w mury oponenta. Czy ty myślisz, sułtanie Saladynie, że po tych wszystkich porażkach, jakich doznałeś, król Baldwin z Królestwa Jerozolimy zgodzi się na biały pokój? Na zawieszenie broni? Nic bardziej mylnego. Mury Damaszku runą. Wróg znowu rozpoczął oblężenie i to twierdz, które... O, zszedł z oblężenia. Mimo wszystko król Baldwin postanowił, że już trzeba zdobyć Damaszek jako cel wojny. Zbyt długo to wielkie miasto opierało się wojskom krucjatowym, teraz trzeba je zdobyć. No i mamy, po bardzo długim oblężeniu w końcu mury Damaszku padły. Od razu 98% warscora. Damaszek zajęty przez krzyżowców. Co prawda gigantyczne straty poniosły wojska jerozolimskie i etiopskie przy szturmowaniu tego miasta. Jednak teraz można się wycofać i uzupełnić straty. Natomiast w kraju nie dość, że poszczególnym władcom wybuchają rewolty chłopskie. Tu wszyscy dalej, mimo już długiego czasu panowania krucjatowych wojsk, większość wyznaje nadal wiarę lokalnych sułtanów. Chłopi powstali. Niebezpieczne frakcje się tworzą w samej Jerozolimie. Jak widzicie, cała Ziemia Święta płonie. Bitwa, która zakończy wszystkie bitwy. Wojska Saladyna z Saladynem na czele rzuciły się, aby odbić Damaszek, czyli cel tej wojny. W Damaszku jest niewielki krucjatowy jerozolimski garnizon, także Badwin osobiście pędzi dosłownie na odsiecz oblężonej twierdzy. Wojska etiopskie podążają, także zobaczymy, czy bitwa, która zakończy wszystkie bitwy, bitwa o Damaszek, zakończy również wojnę z Saladynem. Wojska etiopskie doszły i od razu robią różnicę. I bitwa pod Damaszkiem kończy się zwycięstwem. Sam Saladyn został zamknięty w klatku, przywieziony do Jerozolimy. Saladyn, upadłeś. Jesteś bez apetytu. Wielka wojna, święta wojna o Damaszek zakończona zwycięstwem. Król Baldwin, trendowaty, może wymusić żądania. Proszę bardzo, mamy zwycięstwo. Jerozolima powiększyła się o ziemię Damaszku. No i mamy osiągnięcie zrobione jako król Baldwin pokonaj Saladyna w wojnie. Mamy zwycięstwo, Jerozolima pokonała Ajubidów. Król Baldwin w wieku 24 lat odnosi gigantyczne zwycięstwo. Mamy sierpień 85 roku, wojna trwała 6 lat. Wojna trwała 6 lat, w międzyczasie król Baldwin znalazł sobie małżonkę. Królową Viviannę. Posiął ją głównie dlatego, że była młoda i lubieżna i daje jakiekolwiek szanse, że przezwycięży tron Baldwina. Wiecie, o co chodzi. Jeżeli wiecie, o co chodzi, napiszcie w komentarzu, o co chodzi. Ale cel tej kampanii, tej krótkiej kampanii został osiągnięty. Król Baldwin za swojego życia odniósł spektakularne zwycięstwa nad Saladynem, przyłączył Damaszek do Królestwa Niebieskiego. Także osiągnięcie wbił przede wszystkim, życiowe osiągnięcie. Także myślę, że na tym możemy zakończyć. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, czy z CK3, czy z innych gier, to polecam dawać propozycje. Najlepiej na Discordzie, w kanale propozycje. Zawsze będzie można coś ugotować, przygotować. Bo tak sobie zastanawiałem, że CK3 właśnie ma sporo takich historycznych, lorowych wątków postaci, które można rozegrać, już tak abstrahując od achievementów, zdobyć oraz odtworzyć ich dokonania, a być może zmienić losy historii. Także pięknie dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. Cześć, cześć.